Przez dziesięciolecia miliony Polaków słuchały zagranicznych rozgłośni radiowych, pomimo że władze komunistyczne robiły wszystko, aby je zagłuszyć. BBC, Radio Wolna Europa, Głos Ameryki, Radio Watykańskie, Radio Madryt były wtedy dla wielu Polaków jedynym źródłem wiarygodnych informacji. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Wieczorem 7 września 1939 roku brytyjska stacja BBC nadała pierwszą audycję w języku polskim. Zaczęła się ona od przemówienia polskiego ambasadora w Londynie Edwarda Raczyńskiego. Cieszę się, że z okazji otwarcia polskich audycji w brytyjskim radio w Londynie mogę przemówić do Was, drodzy rodacy. Nasz ambasador usiłował w nim dodać otuchy walczącym w kraju rodakom. Po jego zakończeniu Raczyński odczytał jeszcze orędzie premiera Neville'a Chamberlaina, w którym brytyjski premier zapewniał o pomocy Wielkiej Brytanii i Francji dla walczącej Polski. Dopiero po wystąpieniu Raczyńskiego londyński korespondent Polskiego Radia Zbigniew Grabowski odczytał 10-minutowe wiadomości ze świata. Tamta pierwsza audycja w języku polskim, wyemitowana na falach BBC, rzeczywiście dodała Polakom otuchy. Ci ostatni jeszcze raz uwierzyli w rychłe nadejście alianckiej pomocy dla walczącej Polski. Tak zaczęło się funkcjonowanie sekcji polskiej w radiu BBC. Pomysł jej utworzenia nie był czymś zupełnie nowym, ponieważ brytyjska stacja już od paru tygodni emitowała na swoich falach programy w języku czeskim. W sierpniu 1939 roku, gdy wojna wisiała już na włosku, brytyjskie MSZ zaczęło sądować stronę polską w sprawie uruchomienia na falach BBC polskojęzycznych audycji. Sytuacja uległa swoistemu przyspieszeniu, gdy 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę, a 2 dni później do wojny przystąpiła Wielka Brytania. I dokładnie wtedy w brytyjskich kręgach rządowych zapadła decyzja o uruchomieniu polskojęzycznych audycji na falach BBC. Miała za nie odpowiadać utworzona wtedy w brytyjskiej rozgłośni sekcja polska. Jej szefem został Gregory MacDonald, pod przewodnictwem którego sekcja polska funkcjonowała do końca wojny. Zespół sekcji polskiej BBC szybko się jednak rozrastał. Niebawem znaleźli się w nim między innymi Franciszek Bauer-Czarnowski, były pracownik polskiej ambasady w Londynie, Marek Żuławski, malarz i pisarz, Józef Opieński i Józef Łaciński, byli spikerzy Polskiego Radia, Wacław Zbyszewski, utalentowany pisarz i publicysta, Bolesław Leitgeber, dyplomata i pisarz, Antoni Sobański, przedwojenny reportażysta i Michał Budny, były dyplomata. Systematycznie też zwiększano czas nadawania polskojęzycznych audycji. W 1942 roku było to 6 15-minutowych audycji dziennie, a w roku 1944 było to już 12 takich audycji. Miały one spory wpływ na postawę Polaków w okupowanym kraju. Widać to było zwłaszcza w czasie Powstania Warszawskiego. To właśnie wtedy rozgłośnia z Londynu, nadając kilka razy dziennie swoje polskojęzyczne programy, mogła informować Polaków o tym, co dzieje się w Warszawie. Utwierdzała też powstańców w przekonaniu, że ich walka ma rzeczywiście sens. Na pewno sekcja polska BBC była wtedy najważniejszą zagraniczną rozgłośnią, jakiej słuchali Polacy, ale
Tak było również po zakończeniu wojny. Tu mówi Londyn. Rozpoczynamy pierwszą wieczorną audycję sekcji polskiej BBC. Polacy słuchali wtedy jej programów, ponieważ dalej były one dla nich wiarygodnym źródłem informacji nie tylko o świecie, ale także o ich własnym kraju. Ale sekcja polska BBC nie była ani pierwszą, ani jedyną zagraniczną rozgłośnią, której Polacy słuchali w czasie wojny, a także po jej zakończeniu. Słuchali również francuskiego radia, które nadawanie polskojęzycznych audycji zaczęło już w 1932 roku. 3 lata później, w 1935 roku, inna francuska rozgłośnia radiowa, Radio Post Colonial, również zaczęła nadawać programy w języku polskim. Wcześniej niż BBC działała również polskojęzyczna sekcja Radia Watykańskiego. Utworzono ją w listopadzie 1938 roku, a jej szefem został ojciec Felix Lassoń. Sekcja polska Radia Watykańskiego nadawała swoje polskojęzyczne programy 2 razy w tygodniu. Po wybuchu II wojny światowej sekcja polska Watykańskiego Radia informowała o sytuacji w okupowanej Polsce i starała się jednocześnie dodać otuchy Polakom. Jego rola wzrosła po wojnie, gdy Polska stała się satelitą Kremla. Na falach Watykańskiego Radia można było wtedy usłyszeć głosy protestu przeciwko łamaniu wolności Polaków i polskiego Kościoła. Sporo uwagi poświęcano również katolickiej nauce społecznej. Sekcja polska Radia Watykańskiego funkcjonuje do dzisiaj. I dopiero po nich na informacyjnej scenie pojawiła się sekcja polska Radia BBC. Jej powstanie na pewno było sygnałem dla innych, aby podejmować takie wyzwanie z myślą o ciemiężonych Polakach. Jako pierwsi to wyzwanie podjęli Amerykanie. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. W rezultacie tego powstał Głos Ameryki, rozgłośnia formalnie należąca do rządu Stanów Zjednoczonych. Swoją działalność rozpoczęła w lutym 1942 roku. Swoje programy nadawała z Nowego Jorku, a od 1954 roku z Waszyngtonu. Pierwszą polskojęzyczną audycję amerykańska rozgłośnia wyemitowała 7 marca 1942 roku. Znaczenie polskojęzycznych audycji Głosu Ameryki wzrosło w czasach zimnej wojny. Dostarczały one wówczas Polakom nie tylko informacji o tym, co dzieje się w ich własnym kraju, ale pokazywały także różne aspekty życia na Zachodzie, nieznane w komunistycznej Polsce. Apogeum Głosu Ameryki miało miejsce w czasie stanu wojennego, kiedy polskojęzyczne audycje amerykańskiej rozgłośni stały się najdłuższe. Nadawano wtedy 2 bloki informacyjne, 2-godzinny poranny i 5-godzinny wieczorny. Dobry wieczór ze studia Głosu Ameryki. Wita Państwa i żegna zarazem Marek Krzyżański. Kres działalności stacji Głos Ameryki nadszedł 27 lutego 2004 roku, kiedy rozgłośnia wyemitowała ostatnią audycję w języku polskim. Po zakończeniu II wojny światowej polskojęzyczne programy nadawali także Hiszpanie. Decyzję o ich emitowaniu podjął w 1949 roku sam generał Francisco Franco. Jednak spory udział w tej decyzji generała Franco miał polski poseł Józef Potocki, który w imieniu rządu polskiego w Londynie przedstawił hiszpańskiemu dyktatorowi oczekiwania rządu polskiego w tym zakresie i Franco zaaprobował pomysł Potockiego. Na kuratora Radia Madryt, bo taką nazwę zyskała rozgłośnia, mianowano księdza Santiago Morillo, który przed wojną pracował na polskich Kresach. Ale
Dyrektorem sekcji polskiej hiszpańskiej rozgłośni został Karol Wagner-Pieńkowski, szef Departamentu Radiowego w Ministerstwie Informacji rządu londyńskiego. Pierwszą polskojęzyczną audycję hiszpańska rozgłośnia nadała 12 stycznia 1949 roku. Audycje Radia Madryt koncentrowały się wokół informacji dotyczących Zachodu i jego polityki wobec państw bloku komunistycznego. Hiszpańskie radio prezentowało również na swoich falach działalność polskiej emigracji na Zachodzie. Dopiero później Radio Madryt zaczęło koncentrować się również na sytuacji w samej komunistycznej Polsce. Swoje polskojęzyczne programy Radio Madryt nadawało do 20 grudnia 1975 roku, kiedy Hiszpanie zdecydowali o zakończeniu ich emisji. Największym zainteresowaniem Polaków cieszyły się jednak polskojęzyczne programy Radia Wolna Europa, rozgłośni najbardziej znienawidzonej przez komunistów. Powstało ono w 1949 roku z inicjatywy amerykańskich czynników rządowych. W zamyśle twórców miało ono oddziaływać na kraje komunistycznego bloku sowieckiego. Nadzór nad rozgłośnią sprawowała amerykańska CIA i to ona odpowiadała też za jej finansowanie. W ramach Radia Wolna Europa powstała sekcja polska, której szefem został Jan Nowak-Jeziorański, były kurier Polskiego Państwa Podziemnego. Siedziba główna RWE mieściła się w Nowym Jorku, ale siedzibą sekcji polskiej zostało Monachium. Pierwszą audycję w języku polskim sekcja polska RWE nadała 3 maja 1952 roku i od razu okazała się ona wielkim sukcesem. Głównie dlatego, że koncentrowała się wokół najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju. Polacy szybko polubili programy sekcji polskiej RWE i najczęściej ich słuchali. To właśnie z tego powodu stały się one takim zagrożeniem dla władz w Warszawie. Jeszcze większym ciosem dla nich okazała się cykliczna audycja Za kulisami partii i bezpieki z udziałem pułkownika Józefa Światły, wysokiego funkcjonariusza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który w grudniu 1953 roku uciekł do Berlina Zachodniego. Światło opowiadał w niej o mechanizmach funkcjonowania komunistycznej bezpieki i roli w niej sowieckich doradców. Audycje te głęboko poruszyły opinię publiczną w Polsce. W reakcji na nie wywiad komunistycznej Polski usiłował wprowadzić do monachijskiej rozgłośni swoją agenturę. Najgłośniejszą aferą z tym związaną była sprawa niejakiego Andrzeja Czechowicza, który był agentem bezpieki i któremu rzeczywiście udało się podjąć pracę w rozgłośni. Gdy Czechowicz powrócił do kraju, komunistyczna propaganda prezentowała społeczeństwu jego rzekome wywiadowcze osiągnięcia podczas pracy w monachijskiej rozgłośni. Zresztą wywiad komunistycznej Polski przeprowadził wiele innych operacji, których celem było zdyskredytowanie sekcji polskiej RWE. Najgłośniejszą z tych operacji była ta, która dotyczyła Macieja Morawskiego, francuskiego korespondenta radia, któremu wielokrotnie grożono śmiercią. Pomimo tego rozgłośnia cały czas emitowała swoje polskojęzyczne programy, podtrzymując Polaków na duchu. Tak było między innymi w okresie października 1956 roku, grudnia 1970 roku. Tak było również w 1976 roku, gdy wybuchły strajki w Radomiu, Ursusie i innych polskich miastach, a także w sierpniu 1980 roku, gdy rodziła się Solidarność. Sekcja polska Radia Wolna Europa swój żywot ostatecznie zakończyła w 1994 roku.
Władze komunistycznej Polski robiły co mogły, aby utrudnić nadawanie polskojęzycznych programów przez zagraniczne rozgłośnie. Już w październiku 1951 roku przystąpiły do budowy systemu zagłuszania tych rozgłośni. Pomogli im w tym zadaniu Sowieci, którzy dostarczyli specjalne nadajniki zagłuszające emisję. Zostały one rozlokowane między innymi w Miedzeszynie, Łodzi, Bydgoszczy, Radomiu, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Zabrzu i Warszawie. Obok stałych nadajników wrogie rozgłośnie były również zagłuszane za pomocą nadajników przenośnych znajdujących się na samochodach. Te ostatnie wykorzystywane były w zależności od potrzeb władz w tym zakresie. Za funkcjonowanie całego tego systemu zagłuszania formalnie odpowiadała sekcja specjalna Centralnego Zarządu Radiostacji w Warszawie. W rzeczywistości jednak dużo więcej do powiedzenia miał w tej sprawie Departament Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ale pomimo tego zagłuszania Polacy i tak słuchali wrogich rozgłośni. Było to możliwe dzięki temu, że istniejący system zagłuszania nie był w stanie skutecznie zakłócać niektórych częstotliwości fal krótkich, na których zazwyczaj były one nadawane. Tak czy inaczej, te wszystkie wrogie rozgłośnie, jakich Polacy słuchali, nie tylko były dla nich takim oknem, przez który mogli oglądać świat, ale dzięki nim mogli śledzić wydarzenia w swoim własnym kraju, o których przemilczały oficjalne media, a to przekładało się na ich postawę wobec komunistycznego systemu. To właśnie dzięki temu narodziła się w komunistycznej Polsce antysystemowa opozycja, a potem Solidarność, masowy ruch społeczny, do którego przystąpiło prawie 10 milionów Polaków. Bez tego nie doszłoby do politycznych i gospodarczych zmian, jakie zaczęły się w naszym kraju w 1989 roku. Problem tylko w tym, że polscy historycy nadal nie doceniają tego, jak ogromny wpływ na postawę Polaków wobec komunistycznego systemu miały audycje wrogich rozgłośni, których wtedy słuchali Polacy. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie Polskie Powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite,
Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.